Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry z samego rana. Przestało już padać. W nocy trochę popadywało. Powiem wam, że tutaj było tak ciemno w nocy. Ciemno jak w życiu, jak to się mówi. Ani żadnego światełka, tylko światełka z ładowarki od baterii do GoPro rozświetlały. No i oczywiście monitorek od Webasto, które nie chodziło całą noc, słuchajcie, nie włączałem na całą noc, bo 2 razy tylko włączyłem, dogrzało do 20 stopni, stwierdziłem, że za gorąco jest. Teraz sobie włączyłem rano ogrzewanie, bo miałem 13 stopni, mówię, za przedwstaniem, żeby się podgrzało. Na dworze jest 9 stopni, także spokojnie. Słyszycie? Tylko ptaszki śpiewają i szumi Webasto cichutko. To jest to, to jest to. Słuchajcie, nie mogłem spać w nocy. O 3:00 wstałem. Jakoś tak mi się nie chciało spać. Wstałem, usiadłem, obejrzałem Predatora do końca. Zjadłem trochę chipsów niezdrowych i się położyłem. No i mamy godzinę 9:50. No, tak to jest. Więc teraz zjem szybkie śniadanko, a na śniadanko sobie zjem wczorajszą niedojedzoną potrawę koreańską, jak wam powiedziałem, że ją można jeść także na zimno. Jest całkiem dobra. A że mi trochę zostało, tyle mi wystarczy, więc zrobię sobie kawkę i zjem to. Już dzisiaj nie będę nic jadł. Na śniadanie dopiero później coś sobie zrobię. A dzisiaj nie będzie chyba gotowania. To zobaczymy. Może wieczorem. A w ciągu dnia zrobię sobie moje ulubione danie owocowe. O, to jest dobry plan. A na kolację może taką kolację zrobię pierogi. Kupne niestety z cebulką zesmażę. Dawno nie jadłem. Dawno. Dobra, idę do wnętrza budy i zjem sobie co nieco. Zobaczcie, tu ogarnąłem co nieco po wczorajszym gotowaniu, bo wczoraj miałem pełno mąki tutaj rozsypane. Udało mi się jednak to posprzątać, gary pomyłem. Został mi tylko kufelek do przepłukania wodą. No i dzisiaj oczywiście będą też degustacje. Też 2 piw. Chyba już na pewno dzisiaj będą piwa ukraińskie, bo wczoraj dla was to pewnie poprzedni odcinek będzie, bo zgodnie z ankietą, słuchajcie, którą tam puściłem na temat długości odcinków, bardziej wybraliście krótsze odcinki, a częściej. Więc postanowiłem nie robić długometrażowych filmów po 50 minut czy 40 parę, tylko podzielę to na 2, po 20, a będę puszczał częściej. Czyli nie co tydzień, bo planowałem sobie puszczać co niedzielę film z wycieczki, bo praktycznie co 2 tygodnie mogę wypuścić się na weekend, pojeździć po okolicach. No i tak chciałem właśnie w ten weekend 2 odcinki, a wyjdzie mi chyba więcej, może nawet ze 4 takie i będę puszczał nie tylko w niedzielę, ale także w środku tygodnia, także będzie więcej, będzie 8 w miesiącu może odcinków, plus oczywiście jakieś tam z przeróbek, na pewno coś tam zawsze wyjdzie, chociażby na przykład będę dostawiał zbiornik wody tam z boku, już to wymyśliłem, ale to zapraszam na kolejne materiały, zobaczycie. Tutaj widzicie do obrony gaz, oczywiście paralizator, warto zawsze mieć. No i tam ta gaśnica tam z tyłu, nie? Znaczy gaśnica gazowa, nie? No nic, wchodzę do środka, bo ogrzewanie chodzi, a otworzyłem drzwi i wszystko wietrze. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letishop. Letishop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie. Allegro, AliExpress, Booking, RTV, AGD, MediaMarkt, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie, automatycznie. Rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do waszej przeglądarki, która powiadomi was o czekającym cashbacku. W prawym górnym rogu ona tak zaczyna wam migać. Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy tylko kliknąć aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie, prowizja wpada do was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto. Letishop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z Letishop i dzieli się połową tej prowizji z wami. Czyli to po prostu jest wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej program Letishop znajdziecie w opisie tego filmu. Moje wczorajsze niedojedzone koreańskie cudo. Pycha. Nawet na zimno, mówię wam, smażony kurczaczek. Oczywiście już nie chrupie tak jak z patelni bezpośrednio, ale równie jest dobre. Naprawdę. Trzeba posprzątać. Śmieci wyrzucić ładnie do śmietnika.
O, skoro tu jest, teraz część higieniczna. Myjemy ząbki. Widzicie, ile zużywam wody? Zobaczcie. Mam 5-litrową, a zużyłem 1/3. Także zbiornik i założę sobie 15-litrowy, z zupełności mi wystarczy. Myć się nie trzeba, przez 2 dni człowiek wytrzyma. No ale ząbki trzeba umyć. Jezu, jaka zimna woda! No i co? Teraz planuję sobie pojechać do Myśliborza. Tam też była jedna z moich miejscówek docelowych w planach. Zobaczymy. Tam sobie wypakuję rower i sobie po okolicy pojeżdżę. O, i taki mam plan. Ale sam wpierw trzeba kawę wypić, bo to nie ma co. A dzisiaj będzie kawusia bez cukru. Nie mam ochoty na cukier. Niby jeszcze 2 godziny ma padać, a później ma być chmurka i słoneczko, więc powinno być ok. Trzeba się powoli szykować do wyjazdu, nie? Aha. Mleko. 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 Ale pachnie tu owocami. Tu mam owoce jeszcze. Mleko. Powiem wam, że ta turystyczna lodówka naprawdę się sprawdza. Mam napakowaną całą. Zobaczcie, zresztą piwerka wchodzą. Zapakowałem tu, słuchajcie, 8 piwerek półlitrowych. Razem z wkładami, owoce jakieś tam, wszystko co potrzebuję w lodówce, masło, jakieś jogurty, wszystko wchodzi elegancko. Trzyma dobrze, zimno. Bardzo fajna rzecz, także polecam. Pinnacle. Ona jest cała pianką poliuretanową dookoła wywalona. Tutaj jeszcze taki schowek, nie wiem na co. Ktoś mi napisał, słuchajcie, w komentarzach, że prezentowałem, jak tutaj śpię, że to prowizorka jest. No zgadza się, to jest prowizorka i takie ma być, bo ja docelowo nie mogę zmienić budy w prawdziwego campervana, takiego, wiecie, z zabudową, jak na przykład mój kolega z kanału Bikerator, co przerabia właśnie transportera krótkiego T4 na multivana, te boczki wszystkie zakłada pod sufitki, wszystko bajera, szmara, jakiś zlewik tam będzie wstawiał te sprawy. Ja też bym tak chciał robić. Mnie strasznie jarają takie przeróbki, ale niestety no nie mogę tutaj, ponieważ mam 9-osobową rodzinę, no i ten samochód na co dzień służy do przewożenia właśnie osób 9, także no nie mam jak mam zrobić zabudowę. Jedynie taka prowizorka musi być i taka jest, no niestety. Ale powiem wam, bardzo udana prowizorka. No bardzo udana. Dzięki temu, że mogę tak tu sobie wchodzić, zobaczcie, nawet nie muszę stopnia. Pamiętacie, w trafiku używałem stopnia specjalnego, żeby można było wejść, bo tam był poziom o taki i od razu trzeba było tutaj. Tutaj nawet mam stopień, już nie trzeba takich rzeczy robić, jak właśnie włożenie tego stopnia i go nie wożę. Wchodzę sobie tutaj elegancko. Czekajcie, bo się woda gotuje. Wchodzę sobie tutaj, słuchajcie, i generalnie przestrzeń bagażową zostaje mi jako przestrzeń bagażowa, dzięki czemu mam rower, widzicie, wciśnięty z tyłu, chociaż trochę się teraz przewrócił. I mam jeszcze mnóstwo miejsca tam przy rowerze, mogę dużo rzeczy wozić. Tam mam wieszaczki, jak widzicie, no, wiszą moje kurteczki podręczne, wszystko co mam. Tu z przodu sobie wożę wszystkie czapki, rękawiczki, bo ja mam sklerozę zawsze zapominam, to wolę wozić w samochodzie, niech sobie to jeździ. Jak będzie potrzebne, to się przyda. No tam pod spodem jakieś pierdoły typu samochodowe, jakieś liny doholownicze, jakieś kable rozruchowe i te sprawy. Tutaj wszystko mam powciskane na dole. No ale mówię, mam przestrzeń bagażową i ja tam nie muszę tamtędy wychodzić. Tutaj elegancko sobie leżę, siku mi się chce, wstanę sobie w nocy, usiądę, spokojnie założę buty, bo jest wygodnie, gdzie wyjdę. Dzięki temu stopniowi nie muszę tak nogę zadzierać do góry, jest bardzo wygodnie. I taka prowizorka naprawdę się sprawdza. Naprawdę się sprawdza. A przestrzeń bagażowa mi się przyda. Tam z tyłu, bo jak wspominałem w poprzednim odcinku, zakupiłem jednostkę pływającą. Zobaczycie jaką niedługo. A piszcie w komentarzach może, jaką to Marcin jednostkę kupił. Może. No. Taką niespodziankę chcę dla was zostawić, dlatego nie chcę mówić od razu. To nie jest tajemnica, to jest niespodzianka po prostu. W razie czego, słuchajcie, to też mogę wyciągnąć, bo to jak widzicie jest osobnym fotelem. Dźwignię do góry, pach i wypinam, tak jak to sobie wypiąłem i w każdej chwili mogę wpiąć, nie? Także powiększy mi się jeszcze przestrzeń bagażowa w razie czego, no tylko, że nie będę miał gdzie siedzieć. No ale czy to problem? Myślę, że nie. A powiem wam historię w nocy, słuchajcie. Godzina 2, Webasto nie chodziło. Tak, nie chodziło, już wtedy wyłączyłem, było mi ciepło. Mówię, co tak szaroni, kurde, słuchajcie, włączę Webasto, ale tak patrzę,
A to okno przy wieczornym gotowaniu koreańskiego żarcia odsunąłem sobie na taką odległość i było otwarte. Do 2 w nocy było otwarte okno na oścież, ale że jest tak mocno, że jak wkładłem się spać, nie było zimno, nie? Także no bo noc była ciepła, 9 stopni generalnie, tak w miarę ciepła powiedzmy. Jakoś nie odczuwałem tego chłodu. Dopiero o 2 w nocy tak trochę zaczęło, może lekko wiaterek, dlatego mówię, co jest, kurde. Zamknąłem, włączyłem właśnie ogrzewanie, dosłownie na, nie wiem, 15 minut dogrzało do 18 chyba stopni, wyłączyłem, czy 20 nawet. Dość szybko się nagrzewa. No i tyle. Dobra, wlewamy mleko do kawy. Kurde, co ja tutaj, patrz ile wody wlałem, mało, wydawało się, że jest dużo. Dobra, piję kawę, będziemy się powoli zbierać do tego Myśliborza, tam na drugą stronę jeziora musimy się dostać. Tam gdzie zostawię samochód, wyciągnę rower i sobie trochę pojeżdżę po okolicy, bo akurat ma się rozpogodzić. Bo na razie tak mrzy, tak pici, zobaczcie na szybę. Widzicie? Takie o, pici, mrzaweczka jest. Zamykamy. I tu jest takie specjalistyczne miejsce. O, patrzcie. Wciskam pod to i stabilnie jedzie. Co ty szczotka robisz? A jeszcze zamieciemy przed wyjazdem, żeby ładnie było. No i stabilnie sobie tutaj siedzi, nie przesuwa się, jest luks. Może ten kubeł wam się nie podoba, że tak jest, ale słuchajcie, wszystko mam przynajmniej w jednym miejscu. Kuchenkę, czanik wsadzę i nic mi się nie wala, nie przewraca po samochodzie, jedzie po prostu stabilnie, nie? Kolega jeden z forum T4 namawia mnie, bym sobie zainstalował tutaj obrotnicę. Ponoć są obrotnice do tych właśnie foteli, ławek. W sumie to by było dobre obrócić to w drugą stronę i ta skrzynka była lepiej dostępna z tej strony, nie? Chociaż na komunikację wewnątrz auta nie narzekam. Ale może i tym pomyślę. Tak pierwszy look co zrobiłem, no to kurczę, te obrotnice nowe oczywiście, to 1500 zł prawie, no to nie, trochę jest przesada. Aż tak potrzebne to mi nie jest. No ale nic, zobaczymy. Dobra, piję kawkę i będziemy zaraz się zbierać. Czas się pożegnać z tym przepięknym miejscem. Lecimy teraz na drugą stronę. Znaczy ja balnąłem, że na drugiej stronie jest Myślibórz, a Myślibórz jest tam za winklem daleko. Tutaj słychać drogę główną jakąś i ona taki hałas w nocy wydziela. Ale miejsce fajne do przyszłego lądowania, do zwiedzania jeziora własnym, no właśnie, własnym czymś. O tym niedługo. Dobra, wsiadam w furę i znikam. Jadę teraz, jednak nie jadę do Myśliborza, słuchajcie, jadę do takiej miejscówki gdzieś tam tutaj blisko w pobliżu. Tam zostawię samochód, bo tutaj nie chcę, wiecie, nie chcę, żeby stał w takim miejscu, przyjadą jakieś barany, nie wiadomo co zrobią. Wolę jakieś mieścince sobie w wiosce nawet stanąć. Wiecie, zawsze bezpiecznie, jak to się mówi. To tyle. Wsiadamy, jedziemy. Spróbujemy jeszcze dojechać. Taki znalazłem stary jakiś poniemiecki cmentarz tutaj w pobliżu. Zobaczymy, czy tam się da w ogóle dojechać. A jak nie, to pojedziemy do tej miejscóweczki. Palimy wrotę. No. Pokaż, jak tam odpalisz po nocy. Odstrzałka. Zarąbiście. Właśnie, teraz przetestujmy, bo żeście mi mówiliście mi o o tych wycieraczkach ostatnio, bo miałem problem, znaczy na innym kanale o tym mówiłem, że nie wiedziałem, jak te wycieraczki tutaj czasowo działają, bo one różne działają, a tu jest taki sprytny mechanizm, że jeżeli chcę dany czas sobie ustawić, no to włączam i wyłączam funkcję czasową, czekam tyle czasu, po ile chcę, żeby wynosiła pauza między poszczególnymi machnięciami i włączam ponownie, czyli weźmy na przykład 5 sekund. Uwaga, patrzcie tutaj, włączam tak. Pyk, pyk, raz, 2, 3, 4, 5 i włączam. Raz, 2, 3, 4, 5. Standardowo ponoć jest 6 sekund, a teraz weźmy co 2 sekundy. Raz, 2. Raz, 2. Raz, 2. Raz, 2. No działa, kurde. Super. Dzięki za wszystkie komentarze i w końcu wiem, jak to działa. Fajna sprawa. Dobra. Chyba wszystko wziąłem. Nie no, przecież nic nie wyciągałem. Zobaczymy, czy uda się ten cmentarz zaliczyć, czy nie. To niby gdzieś tu. Idziemy zobaczyć. Wiecie co? To niby jest tam gdzieś, kurczę, ale tam wejść to jest bez sensu.
Tu mi pokazuje, że niemiecki zdewastowany cmentarz, ale ja tam nic nie widzę. A po trawie nie będę łaził butów. Zobaczcie, już mam buty mokre. Tylko wszedłem kawałek. No, a w każdym razie mało atrakcyjne. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, tu jakieś jeziorko też. Fajne. Kurde no. Już niedługo będę zwiedzał takie akweny. Nie tylko z drogi. Dobra, słuchajcie, z racji tego, że pada, jadę od razu tam koło Myśliborza. Tutaj nie chcę stawać, bo jakieś elementy się tam dziwne kręciły. Kurczę, patrzą się dziwnie na mnie, wiecie, jak się ktoś w wiosce pojawi, to się patrzą. Zawsze. Jadę takie na miejsce docelowe, to się nazywa Plaża przy Wieży, coś takiego. Zobaczymy, co to tam, jak to tam wygląda. 6,6 km, 10 minut jazdy, także luz, jedziemy. No i to jest niby gdzieś tu. Co tu? No dobra, wjedziemy, zobaczymy, co tutaj jest. Zakazu nie ma, więc patrzcie, jakie puste miejsce. Też fajne miejsce na nocleg, nie? Patrzcie, to jest jedna z miejscówek, która była na mojej mapie miejsc do spania po kolei, po których jechałem. Zobaczcie, też bardzo fajnie. To się nazywa Dzika Plaża przy Wieży. Nie wiem, co autor miał na myśli. Może tu jakaś wieża kiedyś stała, ale zobaczcie sami. Nie ma żadnej wieży. Nie wiem, o co chodzi. Ale tak to jest. Może, nie wiem, tam coś było. Woda bardziej na jakąś oczyszczalnię czy coś. Zobaczcie, jaka plaża. Fajne miejsce. Pewnie w lato to jest odpyty ludzi, nie? No, ale gdzie ich nie ma. W ogóle wieczorem ma być piękne słońce. Wieczorem, około 20, znaczy od 18 niby. A od godziny, czekajcie, którą mamy? Mamy 13:20 i od godziny 14 ma być takie chmurka, słońce. No i zobaczymy. Może się rozpogodzić. Teraz idę zrobić sobie sałatkę owocową, pudlaną, jogurtem. Bo widzieliście to już na jednym z moich odcinków. Będę powielał ten posiłek, bo jest zdrowy, fajny, smaczny i dobry. Idziemy do mojej perełki, do brzucha. Sorry za odgłos Webasto. Głośno chodzi, ale to nic. Kurde, ile tego wyjdzie. Strasznie dużo. No, fajną setackę kupiłem. Co zamiast tego? Talerza, słuchajcie. Bardzo fajna. Akurat takie dla mnie na porcyjkę. Może ciut jeszcze większą sobie kupię jedną i jeszcze większą miskę metalową. W ogóle chcę wejść w metalowe rzeczy na takie wyjazdy, bo to jest najlepsza rzecz. Żaden plastik, właściwie tworzywo sztuczne się powinno mówić, bo plastik to jest materiał wybuchowy, tylko właśnie stal nierdzewna. Łatwo się myje, łatwo tu trzymać w czystości. Zalewam to wszystko jogurcikiem. Wy możecie jakimś kefirem, jak lubicie. Ja lubię jakiś tam smakowy taki. O. To wszystko sobie poleję. O, i proszę bardzo, danie wczesnoobiadowe, jak praktycznie jak deser wygląda, ale na pewno jest zdrowsze niż niejedno inne danie. Więc jem i widzimy się później. Przemieściłem się jednak troszeczkę, zobaczcie, stoję przy takich ogródkach działkowych gdzieś tutaj. Taki parking, rowery już wypakowany i jadę pojeździć wokół Myśliborza. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Jadę. Patrzcie, dzięki elektrykowi jest tutaj pod górę dosyć stromo. Delikatnie manetka i bezstresowo, nawet po boku, nie idąc po ścieżce, rower sam sobie wjeżdża, a ja wdrapuję się na te grodzisko i zaraz wam trochę o nim opowiem. To, co tutaj widzicie, tutaj pozostałości grodziska, tam jest to takie naturalne wzgórze, jest umocnione sztucznymi konstrukcjami ziemnymi. Grodzisko tutaj to tworzy wielki owal o dość łatwych do rozróżnienia granicach, ale oczywiście teraz nie widać, bo jest zielono strasznie. Najlepiej było przyjechać, jak było w zimę, to byście widzieli najbardziej. Z tego, co się zorientowałem, było ono 2 razy wykorzystywano do celów obronnych. Najpierw ceniły wartości strategiczne tego miejsca ludy kultury łużyckiej, prasłowiańskiej inaczej,
które pomiędzy VII a VI wiekiem przed naszą erą, słuchajcie, zbudowały tutaj pierwszy gród obronny. Był to koniec epoki brązu, a początek epoki żelaza, tak dla przypomnienia. Prawdopodobnie toczyły się tu liczne bitwy obronne. Położone miejsce wielokrotnie zapewne dawało schronienie ludności. Ponownie, słuchajcie, właściwości obronne tego miejsca zostało wykorzystane przez ludy pomorskie. W czasach Mieszka I i jego następców, to jest wiek X do XII, założono tutaj na nowo gród obronny. Ciekawe, nie? Takie płyse pole, teraz nic tutaj nie ma, tak sobie wyobraźcie, co tu się kiedyś działo. Były usypane tutaj na nowo wały obronne i najprawdopodobniej znajdował się tutaj drewniany zamek, którego oczywiście szczątków nie zobaczymy już dzisiaj. Niestety cały ten zespół obronny w wieku XII i XIII był zwyczajnie w świecie przestarzały. Następnie gród właśnie został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. No do dnia dzisiejszego niestety nic już nie zobaczymy. Wszystkie konstrukcje drewniane, jakie tutaj były, zbutwiały. Prawdopodobnie w ziemi coś tam może jeszcze by się znalazło, jakby się dobrze poszukało. Takim dokumentem przeszłości to są właśnie te wały. I prawdopodobnie tutaj jest jeden z nich. Jeszcze przejdę tam kawałek dalej, to zobaczymy. Od strony jeziora, no szkoda, że nie mam właśnie swojej jednostki pływającej, bośmy z jeziora zobaczyli, ale od strony jeziora ponoć tam jest 12-metrowy taki wał. Teraz w czasie II wojny światowej to miejsce ze względu na swoją wyżynę, wysokość, dobrą obserwację było wykorzystywane także przez różne wojska, zapewne niemieckie, w celu obserwacji, co się dzieje na dole. A dowodem na to są znalezione tutaj fragmenty okopów z czasów właśnie II wojny światowej. Więc tak to właśnie wyglądało. Trochę czytałem o tym miejscu, dlatego tak się wymądrzam teraz. No, generalnie właśnie fajnie takie miejsca iść. Tak sobie wyobraźcie. Stoi na środku właśnie drewniany zamek, wokół niego wały obronne zakończone drewnianymi palisadami i te walki na łuki, na pałki, na sikiery, czy co tam jeszcze mieli, cholera wie. Kurde, lubię taki klimat. Tak sobie czasami właśnie myślę, co tu mogło być, jak to wyglądało. Tu chodzili ludzie. No. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie od tej strony, jak to wygląda. Widzicie, to są właśnie te wały. I w tamtą stronę. Patrzcie, tutaj robi wrażenie, te wały. No. Doskonale to widać teraz. A to tu. To, co tutaj widzicie, to jest pozostałość po tak zwanych Tchingplatz. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Jest to po niemiecku oczywiście. Na tego typu obiektach, czyli takich amfiteatrach, odbywały się Goebbelsowskie zgromadzenia. Ting on się nazywał. Nie wiem po niemiecku jak to się czyta. Na wolnym powietrzu był to specyficzny właśnie klimat taki i ta propaganda była przekazywana właśnie zwykłym ludziom w tego typu miejscach. I tego typu miejsca powstawały na różnych obszarach przez Myślibożan. Te miejsce nazywa się potocznie nazywane na wieży, bo tu stała wieża jeszcze, słuchajcie. Tutaj jeszcze wcześniej powstał ten amfiteatr, bo w 1932 roku wbito pierwszą łopatę, że tak powiem, na tych terenach. Dokładnie 2 września 1932 roku, a 4 grudnia przy dźwiękach dzwonów odbyło się poświęcenie miejsca pamięci, wieży tak zwane. A z wieży ku niebu zapłonął ofiarny płomień, jak czytamy w dokumentach. W tym miejscu corocznie odbywały się uroczystości, na przykład tak, 30 stycznia była nominacja Hitlera na kanclerza Rzeszy, czyli wysłowić się mówię trudne wyrazy. 24 lutego na przykład rocznica ponownego założenia NSDAP w 1925 roku. 24 marca na przykład Narodowy Dzień Żałoby i tak dalej. Jeszcze wspomnę tylko 20 kwietnia urodziny Hitlera, Narodowe Święto Pracy 1 maja i tak dalej, i tak dalej. Tu więcej tych świąt się odbywało. Wieża była tutaj zbudowana z cegły klinkierowej. W dolnej części pod arkadą zwieńczoną neoromańskim łukiem znajdowała się nisza, w której na ścianie, prawdopodobnie obok żelaznego krzyża, widniał napis w wolnym tłumaczeniu: stoimy mocno na niemieckiej ziemi, wierni i silni, silnymi rękoma bronimy naszą sól ziemi. No mieli fantazję, no. Mieli fantazję. No i pozostało tylko, widzicie, takie coś.
Ciekawe, czy dzisiaj tu jakieś imprezy się odbywają, myśliborskie. No to takie właśnie historie są tutaj. Słuchajcie, wróciłem z rowerku. Fajne miejsce jeszcze znalazłem, jeszcze tam podjedziemy. Jest godzina 20:04, trzeba się spieszyć. Trzeba jeszcze miejscówkę ogarnąć na dzisiejszą noc. Ale jeszcze pojedziemy w takie jedno miejsce, tam jest taki fajny pomost, przejdziemy się, wsiadamy i jedziemy parę kilometrów stąd. O, zobaczcie, takie coś. Idziemy zobaczyć. Kurde, powiem wam, że wiatrzycho jakieś się zerwało, a tu jakaś lodziarnia jest, kurde, ta czynna, kurde. Ale nie jedziemy na lody. Patrzcie, tam taka wieża stoi jakoś. Kurde, patrzcie, jakie fajne rowerki. W kształcie samochodzika. Ale ja mam coś lepszego, niedługo wam pokażę. Nie zaznaczę, że nie jest to nic motorowego, żeby nie było. Jedziemy się, zobaczymy, jak tutaj się myśliborzanie kąpią. No fajne. Tam patrzcie, plażyczka taka, na ratownika miejsce też jest. To taka mała marinka. Mógłbym tutaj mieszkać w Myśliborzu, podoba mi się. Przejdziemy się tam na wyspę, zobaczymy po co tam prowadzi ten pomost. Co tam ciekawego jest. Zastanawiam się tak w lato tutaj, kurczę, jak się ludzie kąpią. Zobaczcie, taki wielki basen z tego powstał, nie? Zajebista rzecz. Pamiętam takie coś właśnie na jeziorze Strzeszewskim. W ośrodku stoczni szczecińskiej, jak jeździłem do tych domków typu Brda, jakieś tam były takie. To było coś podobnego, tylko oczywiście 5 razy mniejsze. 10 razy mniejsze nawet. Tam był też taki w kształcie takiego prostokąta. I tutaj było takie, w środku były stałe łódki, rowerki wodne i przepływało się właśnie pod pomostem. On był w pewnym momencie tak podniesiony, że się po schodkach wchodziło, a przepływało się łódkami pod spodem. Zarąbista rzecz. Zrobili po prostu przejście na wyspę. Kurde, ale fajne miejsce. I na takiej wyspie mieć chatę. Tylko oczywiście, żeby nie była ogólnodostępna, można by dopływać łódką. Kurde, zarąbiście. A, taka wyspa. Zobaczcie. Fajne, nie? I za to kocham właśnie takie vanlife'y. Można odwiedzić takie miejsca. Ja nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego miejsca jak to. Wracamy, słuchajcie, bo coś się zaczęło zimno robić. Wiatrzycho się zerwało i nie jest już tak fajnie jak było wcześniej. Jedziemy szukać miejscówki następnej, bo czas nagli. Tam jest lodziarnia. Nie powiem, miałbym ochotę, ale przestałem jeść lody. Jak się zaczęło szaleństwo z tymi cenami. No kurczę, słuchajcie, nad morzem gałka lodów 8 zeta. Ja za 6 nie kupię. A dlatego nie kupię, że znam ceny. Bo jako prowadząc działalność gospodarczą, mogą się pologować. I z ciekawości, czystej ciekawości pologowałem się do różnych dostawców i wiem, jakie są ceny hurtowe lodów. A ceny gałkowych kosmos. I nie pierdzielcie mi, że chodzi o utrzymanie lokalu i wynajem ludzi i te sprawy. Nie. Nie za taką cenę. Nie za taką cenę gałeczka. To jest po prostu chore, co robią sprzedawcy i tyle w temacie. Możecie zobaczyć plażę, jak wygląda. Bo z tej perspektywy wam nie pokazywałem. Bardzo przyzwoite, ale pewnie wpyte ludzi jest tutaj w lato. No stoi moja perła. Nilu. Chodź, lecimy, perło. Jedziemy na miejsce docelowe dzisiejszego spania i chlania. Nie, żartuję, wszystko oczywiście z kultury.